Siemanko, z tej strony Piotr Prank Podróżownik, a Piotr Polo-Przywarski. Siemano. Dzisiaj odpowiemy na parę Waszych pytań. Ze względu na to, że kończymy aktualnie naszą praktycznie miesięczną podróż po Afryce. Pani przeszła mi kolory zepsuła. Okej, już jest dobrze. No, także mieliście trochę pytań, odpowiemy. Na początku pierwsze pytanie. Ile wyniósł nas samochód? No to może Piotrek odpowie, bo Piotrek akurat wszystko załatwiał. Możemy opowiedzieć dokładnie, z jakiej firmy tam mieliśmy. Tak. Mieliśmy nie robić reklamy, ale akurat jest wszystko petarda, wszystko No, super. prawie. No dobra, są małe minusy, ale ogólnie nie ma co narzekać na ten samochód, a szczególnie nie ma co narzekać na te namioty na dachu, bo to jest taka petarda. Pierwszy raz w sumie miałem do czynienia z takim czymś, to w sumie też chyba, nie? Taki na Spałeś dachu, kiedyś? tak, nie, taki Pierwszy pierwszy raz. No w namiocie też spałem kiedyś. Tak. Ogólnie takie auto kosztuje około $150 na dzień, ale trzeba zaznaczyć, że... Ale my no, 150 aż płaciliśmy? 155 nawet. O, to myślę, że 130, to ja wcześniej powiedziałem Nie. gdzieś źle w tym, no to 155. 155 albo $150 dokładnie wychodzi na dzień, ale trzeba to wziąć pod uwagę, że mogą podróżować tam 4 osoby, mogą spać 4 osoby, no i się zaoszczędza, a Namibia i Botswana, jeżeli chcielibyście wziąć wycieczki, są bardzo drogie. O, chyba był hipopotam. Hipopotam, no. Bo ryknął aż. No, ale ogólnie moim zdaniem warto, jest drogo, faktycznie jest drogo, ale dzieląc to już na 4 osoby wydaje mi się, że jest całkiem normalna suma. No i co, no na pewno fajnie się podróżuje, no bo macie 100% można niemalże wolność, No. jedźcie gdzie chcecie, nikt wam nie mówi ile będzie trwała wycieczka, ile będziecie robić cokolwiek, po prostu tu sobie stajecie, tu jecie obiad, tu sobie robicie co chcecie, więc jest spoko. Ale mówię, jeżeli chcielibyście samemu ogarnąć na przykład wycieczki w Namibii, to jest cholernie drogo. Po pierwsze to jest kosmos, a po drugie jeszcze pamiętajcie o tym, że w Namibii też nie możecie się zatrzymać, gdzie Wam się podoba do spania. No musicie spać jednak na kempingach, bo są wysokie kary. Tak, nie za wolno to, spać jak w parkach was odpali. narodowych. Tak, no bo a tam park narodowy jest wszędzie praktycznie, także wiecie. No, chyba z 60% kraju to park narodowy. No, także i wszystkie te najładniejsze miejsca, do których się jedzie, no to są parki narodowe. I tam nie można spać, jeśli by Was złapali rangersi, dostajecie dużą karę. I się nie opłaca, no bo te noclegi są tam tak tanie na tych kempingach, że to się po prostu nie Po opłaca 7, ryzykować. 8, $10 za osobę, więc całkiem Tutaj, okej. gdzie jesteśmy teraz, kosztuje 10 zł od osoby za 10 dolarów. 10 dolarów. Także to jest Mamy po prostu basen, mamy restaurację. no, kosmos po prostu. I ja też zdecydowanie uważam, że jeśli się podróżuje po takiej Namibii, Botswanie, to jednak ten samochód trzeba mieć, bo no ja sobie w ogóle nie wyobrażam Nic byśmy nie inaczej zobaczyli. podróżować po takiej Namibii, bo tam my w ciągu dnia nieraz wiedzieliśmy na przykład 2 samochody albo 3 przez cały dzień, jak jechaliśmy 500 km na przykład. To już w ogóle na przykład takie łapanie stopa to jest już w ogóle nie do zrobienia. Albo przejazd autobusem 800 km i jutro musicie znowu jechać 800 na kolejną atrakcję na przykład. Nie, to jest masakra, naprawdę. Lepiej sobie zorganizować ekipę, złożyć się na taki samochód i jechać samochodem. To jest naprawdę rozwiązanie. I takie samochody możecie na przykład wziąć w Cape Town, tam gdzie my braliśmy. Oddajemy z powrotem później w Johannesburgu. To też płacimy chyba ciutkę więcej przez No, to, przez to, że tam że zarabiamy. mamy No. ubezpieczenie na RPA, na Botswanę oraz na Namibię i bierzemy w jednej lokalizacji, a oddajemy zupełnie w innym mieście, więc to też No tak, ta cena no. jest przez to trochę Jak pewnie spotkaliśmy tych, oni byli Niemcami też chyba, to oni płacili po 130, no ale oni brali w Windhoek i w Windhoek oddawali. wyższa. Czyli się muszą wracać później. Tak, czyli wiecie, no mogą sobie zrobić wjazdówkę tylko po Namibii tak praktycznie, no i tyle. My zapłaciliśmy więcej, ale 3 kraje można było zwiedzić, jeszcze 4 dodatkowo wczoraj w Zimbabwe na wodospadach, ale tam akurat samochodem już nie byłem. No dobra, lecimy dalej. Kiedy jakaś wspólna podróż? No Ale że nasza? tak, no to jeszcze nie wiadomo tak naprawdę. Bo Ciężko w przyszłym powiedzieć. roku na pewno nie, bo w przyszłym roku to każdy już ma plan taki zrobiony, że nawet chyba, że się gdzieś po prostu spotkamy przez przypadek. No bo no nie wiem, Spotkamy się na pewno w Tajlandii, na obozie. na pewno się spotkamy w styczniu, no to jest 100%, a nawet już pod koniec grudnia. No ale taka wspólna no to nie wiadomo, gdzieś może za 2 lata Nie się wiadomo, coś jak uda. ja gadałem z Piotrkiem, to takie jak on ma plany, ja będę zupełnie w ogóle po drugiej Zupełnie gdzie indziej, no. ja będę w ogóle po drugiej stronie globu, więc No. Smacznej kawusi. to wygląda jakbym się ulał, ale taka koszulka tak leży na mnie. Piotrek dobrze wygląda. On niezły, niezły lany. No nie jestem, zobacz. No, Tak się opięła akurat. Dobra, lecimy dalej. A, to było właśnie to pytanie, czy wypożyczyliśmy auto w RPA i tak. Tak, no to już wszystko wiecie dokładnie. Ale firma, nie powiedzieliśmy, firma się nazywa Brit, Tak, no to też możecie sobie sprawdzić, bo to ale no, jest poleceń. bardzo dużo aut jeździ z tej samej firmy. Bardzo, oni muszą mieć naprawdę kompanię samochodów taką
flotę, naprawdę bardzo, bardzo dużo muszą mieć. W Namibii to co drugie auto, jak było turystyczne, to było Brit. Także na 100%. Dobra, który z odwiedzonych krajów był najtańszy, który najłatwiejszy do podróży? Ogólnie czy teraz? Teraz. Najtańszy? No nie wiem, każdy w sumie podobne ceny były we wszystkich. RPA chyba było najtańsze. Ale w RPA też byliśmy mały, byliśmy tylko tak naprawdę tylko w tym. Ja nie? wiem, ale ja ze swojego doświadczenia stwierdzam, że RPA jest chyba ciutkę tańsze od tych wszystkich krajów. Namibia nie była tania wcale, a nawet by drogo wychodziła Namibia. Nie ma co gadać. Botswana też, jeżeli chodzi o jedzenie w knajpach czy coś, No. to tutaj tanio nie jest. Na przykład tutaj kolacja kosztuje 120 zł, bufet. No, to u nas w hotelach, no to jest akurat bardzo drogo, no ale no, wiecie co, ja szczerze powiedziałem, jeśli ktoś z Was myśli, że Afryka jest tania, to się bardzo myli, bo Afryka nie jest tanim kontynentem do podróżowania, a nawet jest drogim kontynentem. Może nie tak drogim, na przykład byście sobie po Stanach podróżowali, albo nie wiem, jakaś Australia, albo Nowa Zelandia, ale jest drogo. Duża część krajów jest droższa. Dużo, no, ceny Wiadomo, są porównywane do europejskich nawet trochę. Ktoś powie, a ja tu byłem w Egipcie, to też Afryka czy w Maroko. Jest kilka krajów, które są gdzieś tam w miarę, można powiedzieć, tańsze No. i niektóre można zrobić ciutkę taniej, ale z reguły infrastruktura jest bardzo kiepska, transport jest drogi, hotele też są często drogie, nawet Wizy. takie wizy są bardzo drogie. Jak ja teraz do tego Lesoto chciałem pojechać, to wiza, że wyjechać do kraju $150 za sam wjazd. Prawie cała zachodnia, jak będziecie jechali, też kosztuje od 100 do 150 w większości krajów. Teraz jak załatwiałem wizę, tą East African Visa, no to $101. 100, do Mozambiku 100. Do Mozambiku będzie też 100. No. Do Lesotho 150. Tutaj kosztuje do Botswana za darmo, ale do Namibii 50. I nie wiem ile, Angola chyba też 100 albo 150, więc No wizy to też, jak chcecie sobie zrobić podróż po paru krajach Afryki, no to przygotujcie się, że same wizy dużo pieniędzy się wyda. Trzeba być na to gotowym. Dobra. Jak się podróżuje z polem? Wolisz jednak sam jeździć czy z kimś? Ja te panie lubię w ogóle. Robimy to dla kontentu. No dobrze, my już dużo razy w wielu krajach byliśmy i nie mieliśmy dogadujemy jakiś się, spin no. szczególnie. Piotrek się raz na mnie nie obraził, zdenerwował się, jak mówiłem z tym bookingiem ostatnio. Gościu myślę, że nie potrafię zarezerwować hotelu na bookingu. To nie tyle, ale po prostu wiecie, jakby chciałem po prostu być pewny, że były 3 hotele o takiej samej nazwie. Po prostu chciałem być przekonany, że, tak. że po prostu bukuję dobry. O to mi chodziło. Na pewno. No tak, są 3 hotele. Dobra, ale ja wpisałem, jak on się nazywał? Curiosity. Curiosity Johannesburg wpisuję. Okej, nie wiedziałem co wpisałeś dokładnie, bo Curiosity są 3. Już się tak zdenerwowałem, mówię, ty chcesz się przesiąść i sam sobie to rezerwować. Bo na początku czy dobry hotel, później jak pokoju może nie być. No widzę, że nie ma pokoju wolnego, to jak może nie być, no niemożliwe. No. Ale to akurat Booking źle zaznaczył, bo później jak wbiłem jeszcze raz jedną osobę na przykład, to już były hostelowe miejsca. I zabukowałeś I można 2. było 2 pokoje zrobić, a jak było od razu dla 2 osób, to pokazywało tylko pokoje podwójne i tak dalej. No ale wiecie, no mówmy się, na Bookingu potrafi zarezerwować hotel. Kolega myślał, że pierwszy raz... Nie, ale ogólnie Kolega myślał, że jestem pierwszy raz za granicą chyba. jesteśmy już praktycznie zaraz miesiąc razem w podróży. No, kiedy 3 przyjechałem? tygodnie. 22? Pierwszego przyleciałem? To już 3 tygodnie ponad. No, dzisiaj jest 26 dzień. No, więc bez żadnej spiny, bez żadnej kłótni. My też jesteśmy, ja jestem indywidualistą i Piotrek jest indywidualistą, ale z racji, że mi się wydaje, że mamy duże doświadczenie, to też jakby jakoś nie kłócimy się, szczególnie jakieś pierdoły na przykład i bardzo luźno podchodzimy. Jak chcemy stanąć gdzieś na pół godziny, stajemy, a jak chcemy przedłużyć o kolejne pół godziny, to nikt nie mówi, dobra, jedźmy dalej, szybciej, czy tam coś. Staramy się wyjść z założenia, że Mi się wydaje, że to chodzi o doświadczenie podróżnicze, tak. bo jakbyś pojechał z kimś, kto na przykład idzie pierwszy raz gdzieś za granicę, znaczy może nawet nie za granicę, ale pierwszy raz taką podróż, gdzie wiecie, no nie zawsze jest kolorowo. Czasem się nie ma gdzie umyć, czasem nie ma gdzie czasem spać. brudne gary, nie ma gdzie spać. Czasem trzeba, wiecie, gdzieś dłużej poczekać, szczególnie Piotrek, jak musi na mnie czekać, jak muszę materiał wysłać. No, ale albo coś, albo internet złapać. nie kłócimy się, jakieś takie pierdoły, dodatkowo... Patrz, hipopotam idzie. O człowieku. Czekajcie, szybko wam obrócę. No pokaż się. Widać go kawałek. No widać, no przechodził tam. Czekajcie, skoczy do wody. Czy się ruszy teraz. A przed chwilą tak go super było widać, calutki był. Kurde, no weźże się rusz. Musicie wybaczyć ekscytację, ale jak zobaczyliśmy hipopotama, który sobie takiego wielkiego przechodzi,
tutaj zaraz obok przy rzece, No, to tak obok jak obok, to hipopotam jest już w Namibii. ale jest za rzeką. My jesteśmy w Botswanie, a hipopotam z Namibii. To nie jest byle co. Ale jest za rzeką. No. Coś, że ja chciałem jeszcze powiedzieć na przykład a propos, nie wiem, kierowania. Jest tak, że nie wiem, Piotrek czasami kieruje cały dzień, ja kieruję cały dzień. Czasami ja kieruję 2 godziny i mówię, ty weź się pieszać, bo mi się nie chce. Na Ty, przykład. ale fajny był ten komentarz, co ci ktoś tam napisał. Że ledwo wróciłem, już kieruję. I tylko on czerpie tego luksusu. Ja sobie myślę, no bez Toyota Hilux luksus. Rozumiem, jakby jechali Lamborghini jakieś albo coś. No dobra, to jest luksus się wziąłem. No, ale mówię, nie ma, nie ma żadnego problemu. Jest tak, że nie wiem, jeden dzień ja ugotuję, Piotrek umyje gary. Idę do wody. Albo na odwrót. Ja umyję gary, Piotrek ugotuje. I tak dogadujemy się. O, skoczył do wody. Dobra, lecimy dalej. Co Was najbardziej ujęło w tym wyjeździe, a co najmniej? No, czyli które miejsce pewnie najbardziej się podobało, które najmniej? Natura, tak jak mówię, my tu gadamy do kamery, a tu właśnie hipopotam wchodzi do wody. Niesamowite. O, już ludzie płyną, żeby sobie oglądać. Tak więc no, natura przede wszystkim, jeżeli oczekujecie nie wiadomo jakich fajerwerków, jeżeli chodzi o, nie wiem, kulturę czy historię, no to nie będziecie mieli, ale jeżeli nastawiacie się na safari, na naturę, jeżeli Was to interesuje. Szczególnie Namibia, co 100 km się jechało po prostu, to się, nawet jeden dzień, pamiętasz jak były pustynie, różne kolory pustyni. Była żółta, zaraz jedziemy jakaś czarna, zaraz szara, zaraz czerwone góry, zaraz to, no naprawdę, co kawałeczek było coś innego. Bardzo zróżnicowane wszystko było. Ale co mi najbardziej Susów Lej chyba się najbardziej podobało. Tak, to jest na pewno miejsce, które zapamiętam najbardziej z całej podróży, bo to też było takie, kurde, rozstroiło mi, ostry pani przeszła. Bo to było akurat miejsce, które było takim moim małym marzeniem podróżniczym, żeby zobaczyć, ze względu na to, jak wiele osób to gdzieś postowało i tak dalej na internecie, jak to oglądałem na rolkach. Bardzo, bardzo chciałem to zobaczyć kiedyś na żywo. I zobaczyłem i naprawdę wygląda tak wspaniale, jak ludzie pokazywali na internecie. No, nie trzeba żadnych kolorów pociągać, nic, nie trzeba... kompletnie, no niesamowicie, te wydmy w ogóle, te drzewa suche i tak dalej, no niesamowite to było. No ale ogólnie moim zdaniem cała Namibia i ten park, ten Namib Park, ten park narodowy, co przyjrzeliśmy z tymi takimi górami, które były tak jakby od wiatru lekko takie, nie wiem jakby to wytłumaczyć, takie w koło tych takie. No ja Wam powiem tylko tyle, jeśli ktoś z Was nie widział jakiegoś odcinka z Namibii, to naprawdę sprawdźcie koniecznie, bo to jest taka petarda. W każdym odcinku jest coś innego. Wbijajcie to rzeczywiście do Piotrka na kanał, Piotr Polo Przybarski. Lecimy po 120 000 Akurat jak oglądacie ten odcinek, Piotrek ma dzisiaj urodziny, także wbijcie mu suba na urodziny. Dobra, lecimy dalej. Czekajcie, czy byliście na Kosokotę, to nieważne. Czy Piotrek chrapie? Nie, chyba nie. Ani jeden, ani drugi. Ani jeden, ani drugi, no. Co do mnie to ludzie są bardzo zdziwieni, bo każdy sobie pomyśli, jaki miał krzywy nos, pewnie mocno chrapie. A ja w ogóle nie chrapię. Smarka tylko tak głośno czasami. No, smarkać to tak, no to się przyznaje akurat. Smarknąć to mi się smarknie. Ale jest spoko, w sensie no też w tych namiotach się śpi bardzo wygodnie. To jest mistrzostwo świata, każdy ma namiot, ten namiot jest duży, naprawdę można... To jest spokojnie na 2 osoby, spokojnie jak jedziecie na przykład chłopak z dziewczyną, spokojnie możecie spać w takim namiocie w dwójkę, bo jest bardzo dużo miejsca. Na długość jest 2 metry chyba, szerokość jest, nie wiem, z metr, może być, na pewno, nie? Gdzie na długość to jest ze 3 metry prawie. Nie no, gdzie? No gdzie? Jak ja mam 1,85 m i ja leżę, czasami mi tyle brakuje z jednej strony. Nie no, ja go zmierzę później. Dobra, 3 metry na pewno nie. Czekajcie, kurde, czemu się to tak rozstraja? Światło jest za nami akurat mocne. O, i dlatego tak wychodzi. Ile kilometrów Wam w sumie wyjdzie całej podróży teraz jak ten? No już mamy zrobione 5,5 czy 6. Już mamy zrobione 6, zostało... Jeszcze jest 2. Zostało 1600 Słońce chyba. się przesunęło i troszkę kolorki mi rozstraja. 1600, no to prawie 8000 zrobione będzie. 1600 km chyba będzie. Ale wiecie jak to się fajnie jeździ przez tą Afrykę? Bo na przykład tutaj w Botswanie, jak macie gdzieś powiedziane, że macie 300 km, to jeździcie 300 km prosto. Naprawdę idzie prosta droga cały czas. I robicie te 300 km na przykład w 2,5 godzinki. No, drogi są bardzo dobre tutaj. I my nie przekraczamy jakoś tam szczególnie prędkości, raz tylko była sytuacja, ale jedziemy, no jak jest 120 to jedziemy 120. Też nie chcemy, bo to auto pali jak smog, jeżeli jedziemy więcej jak 120. No pali 11,7.
Dokładnie. Tak. Całą trasę nam... Nie, sorry. Na początku pokazywało 11,8. 11,8, zeszliśmy do 11,7 i już się nie zmienia. To jest, No. Mi się wydaje, że to jest popsute trochę. Ale w sumie to auto jest nowe. My wzięliśmy miało 12 000 km tylko zrobione, a jakoś tak ciężko mi w to uwierzyć naprawdę, że tyle to pali. Bo za każdym razem jak trzeba zatankować, no to Dużo. To jest jakby no, dużo nam największy, wchodzi. że tak powiem... Bo są 2 baki w tym samochodzie, żebyście wiedzieli o tym. Największy ból dupy chyba to właśnie takie tankowanie. Ja się zdziwiłem, bo ja myślałem, że mamy 120 litrów, bo zawsze z reguły laliśmy 190, a ja ostatnio jak jechałem po Ciebie na lotnisko, No. to zalałem 121 litrów, a jeszcze było połowa tego drugiego baku, więc mi się wydaje, Ciekawe. że Ten jeden ma 80 na pewno, to może ten drugi ma no 60. 60 może. No, ale to jest w ogóle fajna sprawa na taką Afrykę, że są 2 baki wmontowane. Wiadomo, nie trzeba codziennie tankować, to A czasami naprawdę jest bardzo dużo 400 daje. km, na przykład nie ma stacji paliw. No. Albo 500 km i jeździ jest pusto, więc trzeba mieć zatankowaną furę, trzeba mieć dużo wody ze sobą przede wszystkim. Mamy 55, taki zbiornik, 55 litrów takiej wody, którą sobie można przygotować i śmiało pić. I mamy zawsze ze sobą jakieś 10-20 litrów takiej wody pitnej w butelkach, plus napoje różnego rodzaju, plus jedzenie, więc gdyby coś się miało stać, to można spokojnie siedzieć tydzień No, i dacie radę. nie, ale w Namibii drogi były takie, powiem Wam, były jakie były. Okej, spoko się jechało, nie było asfaltu, dobrze się jechało, nawet 100 można było jechać taką szytrową drogą, ale w Botswanie są bardzo dobre drogi. Totalnie. Mieliśmy chyba tylko jeden punkt taki, że była rozwalona ta droga, co tam trzeba było zjeżdżać na pobocze, ale tak to cały, że To czas może, jest asfalt. tak, to może było ze 2 km. Widać, że tu naprawdę Brytyjczycy zostawili po sobie to, że mają te dobre drogi. No jest ta różnica trochę, no. Chociaż no, się dziwię, w sumie Namibia to była też kolonia niemiecka. I wiecie co tam, jak wejdziecie do miasta, to normalnie tak widać taki europejski klimat po sklepach i w ogóle. Widać tutaj, że te kolonie miały tutaj wpływ. Ja tak samo byłem bardzo zaskoczony, jak przyjechałem do Cape Town, do Kapsztadu, to jak to miasto mi się spodobało, jak ja byłem zaskoczony, wiecie, ja mówię, kurde, lecę do Afryki, same nerwy będą i tak dalej, wiadomo, że będą zaczepiać, wciskać różne rzeczy, żebrać i tak Ale dalej. nie razu jeszcze nie W mieliśmy ogóle czegoś kompletnie, takiego. no wczoraj mi wciskały jakieś słoniki, no ale to tam jest turystyczne miejsce pod wodospadem, ale w ogóle nic takiego się nie dzieje, kompletnie nic. To jest taka Afryka, która Która się podoba. która nie zmęczy też. To jest no, Afryka, którą naprawdę się chce oglądać, chce się tu być, bo tu codziennie, każdego dnia jesteście coraz bardziej zafascynowani tym, co się widzi dookoła. To jest taka Afryka, jak się ogląda w telewizji, dzikie zwierzęta, piękna natura, kolory, no niesamowicie. I co kawałek coś innego, co kraj to coś nowego. Bo jak ja przyjeżdżałem 2 lata temu i jechałem przez Malawi, Tanzanię, Kenię, lądem, to te przekraczanie granic było bardzo męczące i ludzie na stacjach autobusowych są, jestem w stanie powiedzieć, że niebezpieczni w wielu miejscach. Na przykład w Nairobi podchodził do nas gość i nam wkładał ręce do kieszeni. No. Ja mówię, co ty robisz? On nic i znowu wkładał rękę do kieszeni na przykład, albo buty nam odczepiał z plecaka. Nie czułem się w ogóle komfortowo, ale też no, stacje z reguły w większości miast na świecie, czy to Ameryka Południowa, czy Azja, to zawsze Afryka szczególnie, te stacje są takie, no lepiej takich lokalnych stacji unikać. Nie, jak na przykład jechałem, tutaj jak jeździliśmy przez te kraje, to się normalnie jechało drogi, wszystko fajnie, ale jak jechałem przez Kenię, no to Kenia na tych wioskach i tak dalej, to takie miejsca, że lepiej się nie zatrzymywać po prostu, co tam się Tu działo. nawet prawie tych wiosek nie przejeżdżasz. W Tutaj. ogóle praktycznie, no bo tu praktycznie nie ma ludzi. Tak, no, to jest, Umówmy się, w tych krajach po 2 miliony ludzi żyje. i też to, że te kraje są bardzo, bardzo bezpieczne. Namibia i Botswana są bardzo bezpieczne. No, ale to nawet czy, bo tu ludzie, zachowanie tych ludzi i tak dalej, to już Wam wskazuje na to, że po prostu nic wam nie grozi, raczej się uśmiechają, zagadują, no jest inaczej, na pewno jest inaczej. Dobra, kolejne pytanko było, czy liczyliśmy, ile nas wyniosła taka objazdówka? Ja wolę nie liczyć. Ja myślałem, Na że pewno więcej niż myśleliśmy. o wiele więcej, bo ja myślałem, że nie będziemy płacili za kempingi, a płacimy za kempingi. Niektóre kempingi były nie najtańsze, bo po 80 aż prawie do 100 zł za te NWR-y płaciliśmy w Namibii. A to była taka porażka. Od razu Wam mówię, jak jedziecie do Namibii, omijajcie NWR-y, bo to są takie najbardziej popularne kempingi tam, które są te masówki. rządowe. Z rządówki. Dużo lepiej jechać do innego, mniejszego, takiego co mają normalni Tak, ludzie, tylko, że bo w parku nie możesz wziąć innego jak NWR. no, w To parku jest- nie było to jest- okazji. No ale gdzieś poza parkiem to wszystko było zdecydowanie lepiej tam tory. Nie dość, że były tańsze, to były ładniejsze. Are you okay for now? Yes, yes. Thank you so much. No,
No ale tutaj, tu jak na razie to w Botswanie super trafiamy na te kempingi. Jeszcze nam zostały tutaj 2 noce praktycznie, znaczy tu jedną noc zostajemy, później mamy jedną noc po drodze do stolicy. Tak, później mamy pod Stolicy. stolicą No i i jeszcze później- za granicą jeszcze No mamy już później jedną. będziemy w RPA, no. Ale to będziemy mieli też jeszcze jeden na kempingu, więc jeszcze mamy 4 noce w namiocie, tak? Raz, dwa, trzy. No ale trzy cztery. w sumie w Botswanie, jedna już będzie tam. Później dalszą część, no to Piotrek zostaje w Johannesburgu i leci do Tajlandii. Zazdroszczę. Ale oczywiście jeszcze na moim kanale będzie, słuchajcie, seria z Mozambiku. Właśnie, to ty jeszcze którą- masz tam co stawiać. Tak, ja, no. ja zrobiłem wcześniej Mozambik, ale z racji, że Piotrek przyjeżdżał, a ja miałem materiału do przodu nagranego, no to nie puściłem Mozambiku. Moim zdaniem będzie fajny materiał, spędziłem 2 tygodnie w tym kraju. Czułem się dobrze, nie czułem się w ogóle jak w Afryce. Nie chcę Wam też spoilerować, ale zapraszam, żeby obejrzeć. Wydaje mi się, że będzie ciekawy materiał. Będą slumsy, będzie stolica, także jest co robić. No a później Tajlandia, ja będę teraz, że tak powiem, odpoczywał, no bo pod koniec stycznia zaczynam, słuchajcie, moją, wydaje mi się, najcięższą przeprawę, jeżeli chodzi o logistykę, o budżet, bo będę jechał na wyspy Pacyfiku, czyli zaczynam najpierw od Nowej Zelandii, następnie najprawdopodobniej będzie Vanuatu, za kilka dni będę kupował bilety, czyli już do Nowej Zelandii mam, ale później będzie Vanuatu, najprawdopodobniej Wyspy Salomona, Fidżi, Tonga, Samoa i w zależności jak dobrze pójdzie sprzedaż książki A na wiecie- mojej stronie, to A wiecie co jest najlepsze? Dzisiaj właśnie gadaliśmy o tym z Piotrkiem, że zauważyliśmy jedną rzecz na YouTubie, podróżniczym YouTube w Polsce. To, że kraje, które ludzie znają, to oglądają się jakoś lepiej. Bo ludzie nie wiem, kojarzą to, chcą zobaczyć. Na przykład widać, jak teraz wstawiamy Botswanę, no umówmy się, no ale nie każdy wie po prostu, nie każdy zna taki kraj jak Botswana i to nie jest, żebym komuś ubliżył, no ale tak jest po prostu, nie każdy się tym interesuje. W samej Afryce macie 54 kraje, oczywiście nie trzeba znać każdego kraju, ja sam nie znam każdego kraju, dopiero jak będę podróżował po nich, to pewnie się będzie jakieś te mniejsze poznawało, no ale to widać taką zależność. I właśnie rozmawialiśmy o tym, że ktoś Piotrkowi mówił, a że jak pojedziesz na ten, jak to był ten kraj? na Vanuatu, No, na na Vanuatu, tu super będziesz miał będzie. wyświetlenia. Ja sobie myślę, duża Dużo ilość ludzi nie wie, osób gdzie jest Vanuatu nie w wie, ogóle. że taki kraj w ogóle istnieje. No. Jak jechałem na Surinam, mówili to samo. Chłopie, Surinam, taka egzotyka. Ludzie nawet nie wiedzą, że takie kraje jak Gujana francuska oraz Surinam znajdują się w kontynencie Ameryki Południowej i mówi się tam w innych językach jak portugalski oraz hiszpański. Tak więc no, tak. te kraje, które są dla nas podróżników mocno egzotyczne, bo je kojarzymy, bo je, nie wiem, gdzieś tam oglądaliśmy albo słyszeliśmy o tym, to niekoniecznie dla ludzi, którzy nie interesują się jakoś szczególnie geografią, no bo trzeba przyznać, że trzeba mieć jakąś tam wiedzę. No, trzeba, no trochę tych krajów na świecie jest, no nie ma co Tak, wam gadać, też no. powie jakiś, nie wiem, Palau albo Kiribati, to sobie powiesz, chłopie, nawet nie wiem, gdzie to może leżeć na mapie na przykład. No bo tak, no umówmy się, z Ameryki Południowej co ludzie kojarzą? Kojarzą Brazylię, Argentynę, same te duże kraje ludzie kojarzą, a nie jakieś te, wiesz, Gujana francuska albo coś, no bo to, no umówmy, no taka jest szczera prawda. To w ogóle nie miało wyświetleń, więc ja się też nie spodziewam, że to będzie miało nie wiadomo jakie wyświetlenia, no ale zawsze chciałem zobaczyć te kraje, są bardzo drogie, ale moim zdaniem są ciekawe. Zobaczymy, ile się uda odwiedzić, miejmy nadzieję, że jak najwięcej, ale na przykład czasami jest tak, że w ogóle jest na przykład jedna linia, która leci, albo 2 linie z wyspy na wyspę i na przykład tylko leci raz w tygodniu, we wtorek i na przykład bilet kosztuje $750 za 2-godzinny lot. I z portem też trzeba wrócić, więc płacicie 6000 zł, żeby polecieć na przykład na 3 dni, bo macie lot dzisiaj na przykład, powrotny jest za 3 dni, a jak nie wsiądziecie w ten za 3 dni, to jest za 10 dni, a na przykład noclegi kosztują po $100 na miejscu, tak więc... To są takie drogie kierunki, no na pewno warto zobaczyć. Będzie na pewno tam, no widokowo to na pewno będzie mocno. Miejmy nadzieję, Nie ma bo co. ja się też boję, że czasami pojedziesz do takiego kraju i masz taki, wiesz, tu jakąś kawałek wody, fajnie to wygląda, jakieś trawka, jakieś drzewa i aż tak nie urywa dupy. Jedziesz na kolejną wyspę i masz to samo i znowu jest też jakaś górka, kawałek trawy i woda i wygląda niemalże tak samo i później mówisz, kurczę, to nie zrobiłaś takiego wrażenia. Ale to wiesz, to też dla nas wygląda tak samo, ale dla ludzi już nie wygląda tak samo. Jak ja na przykład, wiecie co jest dla mnie śmieszne? Jak oglądałem moje odcinki z Afganistanu, ja mówię tak po odcinku, mówię, nudy. Drugi odcinek mówię, nudy. Nikt nie będzie tego oglądał. Nudy. Bo jak ja to przeżyłem i ja to tam widziałem, co tam się wszystko działo, a co mogłem pokazać, co pokazałem, to było dla mnie nudy, a ludzie byli zachwyceni. Także mi się wydaje, że po prostu jak się tam pojedzie, jak będziesz z wyspy na wyspę,
No wiadomo, na pewno będzie no, plaża, woda, ale to nie wszędzie jest tak samo. No. Nawet po samej Tajlandii, jak podróżujesz między wyspami, to każdy by ci powiedział plaża, woda, ale jednak one inaczej już wyglądają. Większość. No Ja wiem, miejmy ale mi się nadzieję, wydaje, no. że na przykład pojedziesz na plaża, będzie na przykład z że nie jest turystyczna, będzie bardzo niezadbana, będzie brudna. No tak może być, no wiadomo. I jeżdżę na taką plażę i sobie myślisz, kurczę, nawet nie wygląda fajnie. To jak byłem na Fidżi, gdzie każdy sobie pomyśli Fidżi, co to jest Fidżi, wow. Jak na Fidżi, na głównej wyspie, gdzie jest stolica, plaże były tak okropnie brzydkie, czarny piasek, brudne, zaniedbane. Każdy sobie tylko myśli Fidżi, no to widzi te piękne plaże. A To to trzeba tak nie, wsiąść to na tak nie statek i wygląda. popłynąć i zapłacić No. niemało pieniędzy za wycieczkę często. No tam, żeby popłynąć na wysepkę jakąś obok, gdzie już była ładna plaża, no to pamiętam, że 600 zł kosztowało taka na parę godzin, płyniesz i wracasz. To mniej więcej coś takiego było. Ja No, ogólnie nie mnie Fidżi nie urzekło. Ja naprawdę dużo więcej się spodziewałem po Fidżi niż dostałem, także mnie w ogóle nie urzekło. Ja nie pamiętam ile płaciłem Ani za Fidżi, trochę. ale dla mnie było ok. A teraz, na przykład teraz jak będę jechał leciał na Pacyfik, to jest taki problem, że większość wysp, na które chcesz dolecieć, trzeba przesiąść się na Fidżi. Czyli za Czyli każdym nie ma, razem będziesz na leciał przykład czasami, tu Fidżi, tak, tu jeżeli Fidżi. chciałbyś, tam jest, ogólnie jest 11 niezależnych krajów, gdzieś tam, które są uznawane przez ONZ, 11, które są gdzieś tam zależne od innych krajów i 2 zależne chyba od Nowej Zelandii, więc no, tyle w ogóle tych wysp jest tak dużo. Niemalże za każdym razem, jak chciałbyś lecieć, to musisz lecieć albo na przykład do Nowej Zelandii, albo do Australii czasami, albo na Fidżi, bo dużo tych wysp nie ma. No. Chyba że taki weźmiesz taki Island Hopper, ale na przykład czasami kosztuje $1000 bilet, więc to są kosmiczne pieniądze. Tak, no bo to tam jednak jak ktoś mieszka w tamtych rejonach, wiesz, Australia, Nowa Zelandia, to ludzi stać, ludzie tam mają kupę pieniędzy. To dla nich takie coś, dla nich tysiak to jest 2 dni w pracy pewnie i mają tysiaka, no. A już jednak jak ktoś przyjeżdża z takiego kraju jak Polska na przykład, albo jakieś inne takie, to już $1000 to nie jest takie o, bo to ludzie pracują cały miesiąc, na tanie 2 dni. Ja też pytałem ludzi z Polski, ile plus minus wydawali, to mówili, że na przykład byli, nie wiem, w 3 krajach, tam na 3 wyspach, no i wydali 12 000 za same bilety. No. Ja byłem zaskoczony bardzo w Ameryce Południowej, jak okropne ceny były za bilety. Jak w tamtym roku podróżowałem, No i dystans tam też jest ogromny. no właśnie to jest to. Jak się podróżuje po Ameryce Południowej i macie czas, żeby jeździć tymi autobusami, no to wiecie, możecie sobie 3 dni autobusem jechać do góry i wiecie, wydacie parę groszy, a jednak jak się leciało samolotem, to ja musiałem na przykład po 2000 za bilet płacić, 3000 za bilet. I w ciągu miesiąca to wydałem z 20 000 na same bilety, żeby latać. No ale tylko właśnie ja miałem trochę inaczej, bo ja miałem ustalone cele, gdzie chcę lecieć, gdzie chcę zobaczyć i tak dalej, no to też było inaczej. Jak baza podróżowała 1,5 roku tam, no to miał większe możliwości. Ciekawostka jest też taka, że od północnej granicy Brazylii jest bliżej do każdego kraju na kontynencie Ameryki Południowej i na kontynencie Ameryki Północnej, jak na południe Brazylii. Bo na Brazylia południe jest ogromna. jest No, Brazylia jest większa od Europy, nie? jest, parę razy. No. Jest od północy na południe jest około 6000. Jak ja pamiętam, jak ja z Rio na Iguazu leciałem samolotem, to sam lot 3 godziny trwał. No tyle co w Europie niemalże, przez całą Europę przelatujesz. No, to Ode mnie z domu, dokładnie, no. ode mnie z domu. A to Iguazu są w połowie? Nie są na dole jeszcze całkiem. Nie, czekaj, są na samym dole, przecież co ja gadam. Nie są- Przecież one nie są są- przy Argentynie. Tak, ale jeszcze jest w Ale dół jeszcze jest niżej, no idzie, tak, no. A właśnie czekaj, się zastanawiam, czy ja leciałem do São Paulo i São Paulo tam? Czy jakoś tak, no mniejsza z tym, no ale pamiętam jak byłem wtedy w São Paulo, to strasznie było, wszystko zamknięte. Ja leciałem też na północ, też leciałem chyba ze 3,5 albo 4 godziny. No, Bo to ciekawe jak leci. Brazylia jest ogromna, nie ma co gadać. Czekaj. Dobra, mamy kolejne godzinę. pytanko było do mnie. Które godzina mamy 30, jeszcze? 34. A, mamy jeszcze, spoko. Musimy uważać, bo za chwilę idziemy właśnie na safari wodne. Oglądać co jest bliższa hipopotamy. Może będą krokodyle też. Piotrek dzisiaj widział już akurat krokodyla. Tutaj mamy w ogóle znaczek taki, uwaga na krokodyle. Nie podchodzić do wody. Taki malutki był, aligatorek malutki, skoczył do wody. A, szybko. aligator, nie krokodyl, no aligator, no. No ale jednak są. Nie ma co gadać, no. I dzisiaj widzieliśmy też kobrę. No, była tutaj w restauracji. Widzieliśmy kobrę i gość powiedział, że 15 minut i do widzenia, jak ugryzie. No. No, takie tam wiecie, idziecie sobie na kawę, a tu kobra sobie leży. Babka miotą ją chyba zabiła. On mówił, że bardzo rzadki widok, ale są bardzo niebezpieczne. Moje zdanie, wiesz, no jesteś w Afryce, musisz się liczyć z takim czymś, no. Zresztą to jest ta dzika Afryka, to jest taka Afryka, do której przyjeżdżasz, a nie, że masz wszystko nie wiadomo jak, wiesz. No mieliśmy taką Odgrodzone też i tak sytuację, dalej. że siedzimy sobie na jakimś tam lodżu w Parku Narodowym w Etoszy, przychodzi babeczka i mówi, że ona Wi-Fi nie ma dzisiaj w domku
Ja sobie myślę, no przyjechałeś czy tam pół świata, czy tam nie było, czy prądu nie ma, sobie myślę, A prądu, że wywaliło prąd, a w całym ośrodku wywaliło. całe, no. no, burza była, rozwalił jakąś antenę w ogóle, piorun rozwalił antenę i sobie myślę, no nie ma, nie będzie prądu, nie będzie internetu, no trzeba się z tym pogodzić, że jadąc na drugi koniec świata, na takie wakacje do na przykład Namibii, no trzeba się z tym liczyć, tak samo w RP, jak na przykład wyłączają prąd, jak jest load shedding, no nie ma i koniec. i nie walczysz z tym. Ale tam to było dla mnie dziwne, bo naprawdę, no taki Kapsztad, no tak nowoczesne miasto, tak piękne, tak doinwestowane po prostu. Cyk, 18, wszędzie ciemno. No, codziennie, I koniec. codziennie słuchajcie, Albo 20, albo 18 i cyk, nie ma prądu. z reguły jest load shedding, mniej więcej No. zależy który poziom, ale z reguły 2 godziny, czasami jest 4 godziny. Jeden dzień nie mieliśmy chyba, że był normalnie prąd cały czas. To pamiętam, że aż byliśmy zaskoczeni. Mówiłem, wszystko już przygotowane, żeby zgasił się prąd? Cyk, jest. A ja raz miałem 2 razy w ciągu dnia, więc to też nie ma No. reguły, ale z reguły a wyłączają. To jest ten problem, że no jest, no, nie dostarczają prądu przez 2 godziny w ciągu dnia. Tak. Dobra, teraz pytanie do mnie, jakie dalsze plany, jak się rozstaniemy już z Polem, jak on już pojedzie, właśnie Polo wróci do Tajlandii. Ja od razu 1 grudnia, dojeżdżamy praktycznie 30, 30 będziemy już w Johannesburgu. 1 od razu dworzec autobusowy, ruszam w stronę Eswatini. Następnie ruszam do Mozambiku, później lecę do Ugandy. W Ugandzie akurat spotykam się też z kolegą moim, który do mnie przylatuje, z którym razem będziemy szli na Kilimandżaro. Stwierdził, że jak usłyszał, że idę na gorylę, to powiedział, że też bardzo chce zobaczyć gorylę i przylatuje specjalnie wcześniej. Także myślę, że sobie tam 2 dni spędzimy w stolicy, zobaczymy może coś dookoła i następnie będziemy lecieć w stronę Ruandy, gdzie dzisiaj idzie do dżungli, gdzie się ogląda gorylę. Tak w ogóle, żeście wiedzieli, powiem Wam zbliżanie, ile kosztuje taka wyprawa na gorylę, bo niektórzy z Was mogą nie wiedzieć. Jest to bardzo drogie, bardzo, bardzo. Jak taki Polak mi właśnie powiedział, że z Ruandy, jakbyście chcieli jechać, to do osoby $1500 za godzinę z gorylami. Ja akurat to troszkę obszedłem, żeby było lepiej i stwierdziłem, że do tego miejsca sam sobie dojadę autobusem. Tam już będzie czekał na mnie przewodnik, który ze mną pójdzie do dżungli. Muszę zapłacić tylko permit, który musicie zapłacić za wejście do dżungli. $700. $700 od osoby. $700. To sobie wyobraźcie, za to, żebyście tylko mogli wejść do dżungli, żeby dojść do miejsca, gdzie możecie zaobserwować gorylę. Możecie tam być godzinę tylko. Ileś tam tylko osób dziennie może wykupić sobie taki permit, trzeba to wcześniej załatwiać. Ale to też mniej więcej wszystko Wam będę mówił na bieżąco na odcinkach, jak będziecie oglądać. Także od razu serdecznie Was zapraszam, bo grudzień będzie naprawdę mocny. No dobra, bo mi się coś zwiesiło. Następnie do Ruandy. W Ruandzie się spotkam z chłopakiem, który pracuje w obozach dla uchodźców, pracuje dla ONZ. Także coś tam ciekawego mamy poopowiadać. Czy wejść się uda do samego obozu, to raczej wydaje mi się, że nie, bo to na pewno jest pozamykane wszystko i tak dalej. Nie sądzę, żeby mi się udało, ale jeśli się uda, to będzie naprawdę znakomicie. To myślę, że przygotuję naprawdę świetny materiał z tego miejsca. No i stamtąd lecimy na lotnisko Kilimandżaro w Tanzanii i zaczynamy 6-dniową wyprawę. Będzie niesamowicie. Mieliśmy do wyboru albo 5-dniową trasę, która jest łatwa, to jest raczej spacer, a nie wyprawa, albo 6-dniową, która jest bardziej hardkorowa. Idzie z nami aż 12 osób. Sobie wyobraźcie, my idziemy w 2 osoby, a z nami 12 osób z ekipy będzie szło, bo tam muszą być osoby, które niosą bagaże, kucharz musi być, ludzie, którzy niosą prowiant. Wiecie, macie zapewnione codziennie posiłki, ale ktoś to musi z Wami wziąć, musi Wam dostarczyć wszystko na 6 dni. Także 12 osób takie będzie, no i oczywiście przewodnik, który będzie szedł. I sama ta wyprawa to też nie jest tania sprawa, bo ja tak trochę, no może nie po znajomości, ale ktoś mi polecił po prostu tą osobę, to za osobę płacę $1550 za taką 6-dniową wyprawę. Można było wziąć 5-dniową, tą łatwą za 1400, ale na przykład wcześniej jak się orientowałem, jeden pan mi zaproponował za 1730, ja mówię, ty no trochę drogo, będzie nas 2. On mówi, że nie, że to jest ostateczna cena, że nic nie zejdzie z tego, bo tyle to kosztuje. No a wystarczyło, że napisałem do kogoś innego i że nagle jest 200 taniej. A wiecie, na 2 osobach no to mamy $400 w kieszeni. Także to będzie takie zakończenie tej podróży, mocne zakończenie. Mam nadzieję, że pogoda będzie sprzyjała, ponieważ teraz jak mi pisał, to mówi, że cały czas jeszcze pada na Kilimandżaro, że sezon deszczowy cały czas się tam trzyma, gdzie już nie powinno być deszczu w ogóle.
ale cały czas no jest, ale myślę, że 2 tygodnie powinno się to zmienić. I to zakończenie, wtedy wracam do Tajlandii, 20 mam dokładnie samolot, trochę w Bangkoku, później na Phuket i później zaczynamy obozy. Także parę miesięcy później spędzę w Tajlandii. Oczywiście będzie z przerwami, będę gdzieś sobie wylatywał, żeby nagrywać jakieś vlogi. Wiadomo, z Tajlandii będę starał się pokazywać dużo fajnych rzeczy, dużo fajnych miejsc, jakichś nowych miejsc, no ale jednak Tajlandia to Tajlandia. 4 miesiące to by nie było co nagrywać. Ja chcę, żeby cały czas się coś działo na kanale, także myślę, że tak będzie spoko. No. Widzimy się na obozie. No, obóz będzie mocny, naprawdę. Na pierwszy przyjeżdża 40 osób, na drugi przyjeżdża 40 osób, już trzeci organizujemy w kwietniu, bo po prostu ludzie się chcą zapisywać, nie ma już miejsc. I już mamy chyba połowę listy na kwiecień zapełnioną. Akurat to wypada fajnie tak, że jest też tajski Nowy Rok, Songkran, także po samym obozie, ostatni weekend, to już takie podsumowanie obozu, będzie Songkran 3 dni, taka impreza. No to jest w sumie najlepsza impreza w całym roku w Tajlandii. Tajski Nowy Rok dokładnie. Także no, każdy będzie zadowolony, że będzie miał takie podsumowanie i później na kacu do samolotu i do Polski. A ja potem albo jeszcze chwilę zostanę w Tajlandii, albo już po prostu do Nepalu i będę szedł na Island Peak, może coś jeszcze, zobaczymy. Nie chcę teraz mówić, żeby nie zapeszać. Island Peak będę robił na 100%, a czy będzie coś więcej, to się okaże. A później nie wiem, albo Azja Środkowa, albo Afryka, albo nie wiem. Mam parę planów, ale które z tego wyjdzie, to się okaże. Dobra, jeszcze jakieś jedno pytanko i spadamy. 44. Aha, czyli A 55 mamy być tam. Dobra, to ja jeszcze później coś dogram. Oglądajcie dalej, już później będę sam. Pozdro. No tu możecie sobie zobaczyć jeszcze, jak wygląda nasz piękny środek. Podkreślam, $10 za noc. Ale jak się przyjeżdża tutaj i się bierze pokój albo domek, to oczywiście to jest dużo drożej. O, widzę, że już ludzie tutaj wsiadają, też mają wycieczkę. Ale my będziemy mieli trochę inną łódkę. Pytanko, chcieliśmy coś typowo z afrykańskiej kuchni. Zależy, co uważasz za afrykańską kuchnię. Bo na przykład ja jadłem gujca i świnię dziką, taką z Afryki. Jak ktoś oglądał Chłopaki nie płaczą, a myślę, że są ludzie do policzenia na palcach jednej ręki, którzy tego nie oglądali, i zróbcie to, bo ja oglądałem z milion razy. Co tam było właśnie dzika świnia, guziec, co podłożył głowę, taka świnia z Afryki. To jadłem i powiem wam tak, konsystencja mięsa pycha, naprawdę spoko, ale przyprawa była na tym taka niedobra, że daje 5 na 10. A tak w ogóle to tutaj, jak na razie, to takiego typowo afrykańskiego jedzenia to chyba nie jadłem, bo większość tak naprawdę co jemy na razie to jest całkiem dobre, całkiem spoko i nie takie typowe. Ale jest piękny zachód, normalnie wam muszę pokazać, bo tak cudownie wygląda. Wiecie, myślę, że jak się zacznie, jak gdzieś pojadę już dalej do Mozambiku, do Ugandy, do Ruandy, to pewnie tam się gdzieś zacznie takie inne już jedzenie. Ale tutaj, jak na razie, wszystko pycha. Jeszcze to. Cudownie. Czy chcąc zwiedzać Afrykę, powinno się zaszczepić? No to teraz od razu mówię odpowiedź informacyjna. Żeby jakiś antyszczepionkowiec się do mnie nie doczepił. Oczywiście do wielu krajów, żeby przemieszczać między nimi, na pewno trzeba mieć żółtą febrę. To trzeba sobie zrobić. Ja to zrobiłem właśnie w tamtym roku. W tamtym roku czy 2 lata temu? Chyba przed wyjazdem do Ameryki Południowej zrobiłem. No to 2 lata temu. I na przykład w tamtym roku, jak byłem w Kenii, to było tak, że na lotnisku nie chcieli nas puścić do samolotu, bo powiedzieli, że musimy zrobić sobie na polio, bo jesteśmy w Kenii i po prostu Nepal tego wymaga, że musimy mieć na polio. A oprócz tego jeszcze wcześniej już do Tajlandii kiedyś robiłem doróżny, tężec i WZWA. No, ale koniec końcem to na pewno żółta febra musi być na 100% zrobiona. Miałeś coś jeszcze robione oprócz żółtej febry, polio i tych do Tajlandii? Nic, no to. Ale żółtą febrę naprawdę, bo będziecie mieli problem z przemieszczaniem się. Nie mogą was nie wypuścić z kraju. Ale nie mogą nie... Ty tak miałeś z wyjazdem z Brazylii. Tak, no w Brazylii spoko, ale do Panamy powiedzieli, że mnie nie wpuszczają, bo nie mam żółtej febry. To wykupiłem lot... Gdzie ja wtedy poleciałem?
Do Ekwadoru poleciałem dokładnie, z przesiadką w Panamie. Taki bezsens, co? Byłem na lotnisku 2 godziny, mogłem z niego wyjść, bym był w Panamie. Ale stwierdziłem, że kupiłem lot do Ekwadoru, no to sobie polecę. No i poleciałem. Super było. Ja tam wchodziłem wtedy na wulkan. Kopo taksi. Ale to była przygoda. W adidasach, w jeansach i w kurtce przeciwdeszczowej. Śnieżyca na górze. Połowę ekipy zaatakowała choroba wysokościowa. A ja jakby nigdy nic. Cukierki z koką, liście i się szło. Dobra, będę kończył. Jeszcze były tam jakieś pytania w sprawie współpracy i tak dalej, ale to poruszę w innym temacie, w innym odcinku. Jeśli ktoś ma jakąś firmę dość dobrze prosperującą, chciałby podjąć współpracę ze mną na przyszły rok, od stycznia, to zapraszam do kontaktu oczywiście. Myślę, że się dogadamy. Wszystkie firmy, które ze mną współpracują, są bardzo zadowolone, także możemy się dogadać. Dodatkowo na sam koniec pamiętajcie o tym, że jeśli ktoś jeszcze chce się wybrać do nas na obóz, mamy termin od 31 marca do 13 kwietnia, albo od 1 do 14, jakoś tak. Nie wiem, jak to wypada, weekend chłopaki to organizują. Ja oczywiście też na tym obozie będę, zostaję do końca kwietnia na Phuket, także zapraszamy serdecznie. Jest to obóz połączony z tajskim Nowym Rokiem. Najlepszy okres, jaki może być, nie licząc Sylwestra i Świąt oczywiście. Także wbijajcie, zbieramy świetną ekipę, będą bardzo mocne treningi, fajna zabawa, piękne zwiedzanie, także zapraszam na stronę nagmycamp.com. Wszystko tam zobaczycie, albo kontaktu ze mną po prostu, to wam wszystko podpowiem co i jak. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdrawiam. Ten odcinek wylądował w poniedziałek na kanale, miał być w czwartek, ale niestety przez to, że pogoda troszkę nie dopisała, troszkę nie było co wrzucić i musiałem zastąpić kolejność, także tak wyszło. Jesteśmy w Polsce jeszcze kolejne 3 dni i później każdy w swoją stronę. Dzięki wielkie jeszcze raz, pozdrawiam i pamiętajcie o subskrypcji, lecimy po 400 000. Dzisiaj pykło dokładnie ponad 370, czyli zostało jeszcze niecałe 30 do końca roku. I po prostu jak się to uda, to zamknę buzię niektórym hejterom, którzy powiedzieli, że nie ma szans nawet w ciągu 2 lat jeszcze tego zdobyć. A ja pokażę, że się da i pokażę, że w przyszłym roku zdobędę 500 000. W przyszłym roku jest dokładnie 5 lat, jak założyłem kanał Podróże Wojownika. I w 5 latach i paru miesiącach będzie na nim 500 000 subskrypcji, a później lecimy do 1 000 000 i będę jako pierwszy bloger, youtuber w Polsce, któremu się to udało. Chyba, że ktoś mnie wyprzedzi akurat i mu się uda, to gratulacje, ale ja też będę miał ten złoty znaczek. Pozdrawiam.